przygotowania ciasta na miodownik potrzebujemy 500 g mąki pszennej, 100 g cukru pudru, 200 g masła, 2 jajka, 1 płaską łyżeczkę sody oczyszczonej, 2 pełne łyżki miodu oraz 2 łyżki mleka. Do przygotowania masy orzechowej, którą włożymy jeden z blatów ciasta, potrzebujemy 200 g orzechów włoskich, 2 pełne łyżki miodu, 100 g cukru oraz 100 g masła. Natomiast do przygotowania masy budyniowej potrzebujemy 500 ml mleka, pół litra, 200 g masła, 2 pełne łyżki cukru, 2 opakowania cukru waniliowego, sok z cytryny oraz 6 takich pełniejszych łyżek mąki pszennej. Oczywiście potrzebujemy jeszcze masę krówkową do wyłożenia na jeden z placków. 400 g to jest taka jedna puszka. Zaczynamy od połączenia wszystkich składników na ciasto. Zaczynamy od przysiania mąki. Pamiętajcie, że masło oraz jajka mają być zimne, prosto wyciągnięte z lodówki. Soda. Następnie mleko. Żółtka. Jajka całe. Cukier puder. Miód. Masło. Możecie do wymieszania składników użyć robota takiego z hakami. Ja spróbuję zrobić to ręcznie. Zacznę od wyrabiania w misce, później przeniosę się na matę stolnicy. W tle słyszycie ulubioną bajkę mojego dziecka. Ciasta nie musimy wkładać do lodówki. W sytuacji, kiedy masło byłoby rozpuszczone, wtedy trzeba by było powstawić do lodówki przynajmniej na godzinę, najlepiej na kilka. W tym przypadku masło było siekane, to podzielimy je na blaty od razu na 3 części, upieczemy 3 placki, przy czym ostatni placek zostanie upieczony z masą orzechową. Chyba idealnie połączyły się składniki. Nie ma niczego za dużo, ani za mało, nie trzeba nic dodawać, nie trzeba podsypywać mąki. Poza tym, że sama mąka ucieka z miski. Zobaczcie, ciasto już gotowe. Jeszcze je tu chwileczkę pougniatam i podzielę na 3 równe części. Trochę muszę podsypać mąką.
Przygotowałam sobie taką formę o wymiarach spodu 20 na 30 cm. Na górze jest trochę więcej, 22 na 32. W takiej będę piekła 3 placki. Jeżeli macie formę okrągłą czy formę kwadratową, również się nadaje. W tym czasie piekarnik rozgrzewajcie do temperatury 180 stopni. Każdy placek będziemy piec około 15 minut maksymalnie. O, myślę, że będą równe. Drugi i trzeci. Spróbujemy dopasować do formy. O. Jeszcze ponakłuwamy ciasto. I teraz wkładamy do piekarnika na 15 minut. Opcja pieczenia góra-dół. Teraz zaczynam przygotowywać masę budyniową. Do masy budyniowej potrzebuję pół litra mleka. Połowę mleka przelewam do garnka. Wsypuję cukier waniliowy. Oraz zwykły cukier. Pomieszam. Do miseczki wlewam pozostałe mleko i łączę z 6 łyżkami mąki. Muszę bardzo dokładnie połączyć te składniki, żeby nie było żadnych grudek. Mieszamy dokładnie. Po czym bardzo dobrze rozmieszane mleko z mąką przelewamy na gorące mleko, które połączyło się już z cukrami. I budyń zaraz będzie gotowy. Poczekamy, aż ostygnie. Przelewamy. I na małym ogniu mieszamy. Pamiętajcie, dobrze rozmieszajcie, żeby nie powstały grudki, ponieważ te grudki później wyjdą w masie. Więc dobrze jest idealnie połączyć mleko z mąką, a później intensywnie mieszać w połączeniu z mlekiem ciepłym, gorącym. Masa powinna Wam dobrze zgęstnieć, żeby nie była zbyt rzadka, ponieważ później ten krem połączony właśnie z masłem będzie taki pływający, więc lepiej jak faktycznie dodacie 6 pełnych łyżek mąki, lepiej trochę więcej niż za mało. Zobaczcie, jak ładnie gęstnieje. Jak przy gotowaniu budyni. Mieszamy intensywnie na płomieniu zmniejszonym do minimum. Idealna konsystencja budyniu. O. Pierwszy placek wyciągnęłam.
Zobaczcie, drugi ląduje w piekarniku. Przygotowuję masę orzechową, którą wyłożę ostatni, trzeci placek. Masło, miód, cukier, i orzech. Orzechy możecie rozdrobnić jeszcze bardziej. Ja mam po prostu takie mniejsze kawałki orzechów połamane i to wszystko. Nie będę ich bardziej rozdrabniała. Jeżeli chcecie, możecie nawet użyć do rozdrobnienia robota. Możecie zmielić na drobno. Już prawie się rozpuściły składniki i dodaję orzech. Pamiętajcie, że w takich mieszankach orzechów mogą być też łupiny, więc uważajcie na nie. 200 g orzechów. Wsypuję do roztopionego masła z miodem i cukrem. I gotowe. Kolejny placek gotowy. I został nam ostatni do upieczenia z masą orzechową. Słuchajcie, połączone orzechy z miodem, z masłem i z cukrem. I teraz wykładam tą masę orzechową na wierzch ciasta i do piekarnika. Pomogę sobie widelcem. Będzie szybciej. I wkładam do piekarnika. Ostatni placek gotowy. Pora zająć się masą budyniową. Do masła, takiego w miarę miękkiego, które ponad godzinę już stało poza lodówką w temperaturze pokojowej, dodajemy ostudzoną masę budyniową i miksujemy. Jeszcze dodaję kilka kropli cytryny do smaku. I gotowe. I zaczynamy przekładać poszczególne placki masą budyniową oraz kajmakiem. Na cały skrót. Pierwszy placek. Kajmak. Połowę kajmaku na jedną warstwę i połowę na drugą. Tak samo z masą budyniową.
Kajmak możecie zastąpić również powidłami śliwkowymi. Również będzie bardzo pasować, ale moja ulubiona wersja miodownika jest właśnie z masą kajmakową. Możecie też zrobić samą masą budyniową, nie używając kajmaku ani powideł. Drugi placek. Na to kajmak. I na to wykładam ostatnią warstwę, właśnie tą z miodem i orzechami. Patrzcie, miodownik gotowy. Po 2-3 dniach zmięknie i będzie wtedy najlepszy do jedzenia. Przetrzymujcie go albo w lodówce, albo możecie w chłodnym miejscu. Pora sprawdzić, jak w środku wygląda miodownik. Jak wyszło ciasteczko? Chyba całkiem nieźle wygląda. Miodownik gotowy. Jeżeli podobał Ci się przepis, subskrybuj mój kanał. Ewa Marchewa. Pozdrawiam. Do zobaczenia i smacznego. Smacznego!